Lekcja 1. Rejsy widokowe. Rejsy statkiem wzdłuż wybrzeży Kolumbii Brytyjskiej i Alaski są szczególnie zachwycające. Tak, widoki muszą zapierać dech w piersiach. Chciałabym zobaczyć te widoki. Zdecydowanie! Góry i ocean tworzą przepiękne tło. Czy byłeś już kiedyś na takim rejsie? Tak, wziąłem udział w takim wyjeździe zeszłego lata i było to niezapomniane przeżycie. Brzmi niesamowicie. Co najbardziej podobało ci się na rejsie? Uwielbiałem obserwować dzikie zwierzęta. Widzieliśmy wieloryby i lwy morskie. Wow, to musiało być niesamowite. Naprawdę! Pomyślmy kiedyś o wspólnym rejsie. Lekcja 2. Marzenia o domowym barze. Czy kiedykolwiek myślałeś o założeniu baru domowego? Tak, brzmi jak fajny projekt. Mógłbyś iść na medycynę, prawda? To prawda! Mógłbym zostać lekarzem albo pielęgniarką, ale domowy barek brzmi na razie bardziej ekscytująco. Naprawdę. Wyobraź sobie mieszanie koktajli i zapraszanie przyjaciół. Dokładnie! Może kiedyś będę chciał zostać chirurgiem i operować. Pomyśl tylko, jakich umiejętności byś do tego potrzebował. Ale na razie skupmy się na koktajlach. Jasne! Mogę zacząć od klasycznych przepisów, a potem puścić wodzie fantazji. Świetny pomysł. Możesz nawet dostosować motywy drinków do różnych okazji. Tak, wieczór tropikalny lub klasyczny wieczór koktajlowy byłby świetną zabawą. Lekcja 3. Zdobywanie popularności. Małe grupy ludzi spotykające się w prywatnych domach stają się ostatnio bardzo popularne. Tak, tego typu spotkania mogą być o wiele bardziej kameralne niż duże przyjęcia. Dokładnie! Pozwalają na głębsze rozmowy i budowanie więzi. Uważasz, że chodzi bardziej o atmosferę czy o ludzi? Myślę, że to trochę jedno i drugie. Komfortowe otoczenie może stworzyć przyjemną atmosferę. Zdecydowanie. Uwielbiam, gdy ludzie przynoszą jedzenie lub napoje, żeby się nimi podzielić. Daje to poczucie większej współpracy i każdy może się włączyć w działanie. Czy ostatnio organizowałeś jakieś tego typu spotkania? Tak, to był wieczór gier i wszyscy świetnie się bawili. Lekcja 4. Kolorowe posiłki. Tak, na kolację podano kolorowe ceramiczne talerze i oryginalne szkło. Brzmi fajnie. Odpowiednia zestawa stołowa może naprawdę uatrakcyjnić posiłek. Zdecydowanie! To tworzy nastrój i sprawia, że jedzenie wygląda jeszcze bardziej apetycznie. Czy masz ulubiony rodzaj naczyń? Uwielbiam żywe kolory, dodają charakteru posiłkom. Ja też. Myślę, że fajnie jest mieszać i dopasowywać style. Tak, nadaje każdemu spotkaniu niepowtarzalny charakter. Czy kiedykolwiek myślałeś o zorganizowaniu kolacji tematycznej, której motywem przewodnim byłaby zastawa Świetny stołowa? pomysł. To może być fajny sposób na ich zaprezentowanie. Lekcja 5. Korzyści z przygotowywania posiłków. Dzięki przygotowywaniu posiłków masz pewność, że na cały tydzień będziesz mieć pod ręką pożywne posiłki. Tak,
To naprawdę pomaga utrzymać zdrowy tryb życia. A skoro już o gotowaniu mowa, czy ostatnio próbowałeś jakichś nowych przepisów? Zrobiłam sałatkę z komosy ryżowej z pieczonymi warzywami i była przepyszna. Brzmi zdrowo i sycąco. Uwielbiam pieczone warzywa. Dodają takiego wspaniałego smaku. A ty, masz jakieś nowe przepisy? Wypróbowałem danie stir fry z tofu i mnóstwem kolorowych warzyw. Brzmi niesamowicie. Dania stir-fry są szybkie i wszechstronne. Tak, podoba mi się, że można wykorzystać wszystko, co się ma pod ręką. Lekcja 6. Wspomnienia z tańców szkolnych. Podobnie jak nauczyciele, nie mogę powstrzymać się od śmiechu na wspomnienie mojej pierwszej szkolnej potańcówki. Och, mam nadzieję, że mój był równie pamiętny. Co najbardziej z niego zapamiętałeś? Pamiętam, że byłam bardzo zdenerwowana, ale też podekscytowana perspektywą tańca z przyjaciółmi. Czułem to samo. Oczekiwanie było zarówno ekscytujące, jak i przerażające. Do jakiej piosenki tańczyłeś? Myślę, że w tamtych czasach było to coś popularnego. Wszyscy śpiewali razem z nami. Te chwile były tak wyjątkowe. Czułam się, jakbym przeżywała rytuał przejścia. Zdecydowanie. Mam nadzieję, że uda mi się stworzyć jeszcze więcej wspaniałych wspomnień na przyszłych wydarzeniach. Ja też. Zaplanujmy więcej tańców i cieszmy się tymi doświadczeniami. Lekcja 7. Plany zakupów spożywczych. Nie, jeszcze nie. Muszę kupić trochę jedzenia. Chcesz iść ze mną? Jasne, chętnie pomogę Ci wybrać świeże produkty. Świetnie. Zwykle chodzę na lokalny targ po świeże owoce i warzywa. To miło. Zawsze lepiej kupować lokalne produkty. Dokładnie. Poza tym miło jest wspierać lokalnych rolników. Czy macie już gotową listę, czy będziemy improwizować? Mam ogólne pojęcie, ale jestem otwarty na sugestie. Zobaczmy, co dobrze wygląda na rynku. Brzmi jak plan. Będzie fajnie robić wspólne zakupy. Lekcja 8. Kontrola temperatury. Czy na panelu sterowania obok termostatu znajduje się jakieś konkretne ustawienie chłodzenia? Tak, powinny być dostępne opcje ogrzewania i chłodzenia. Dobrze wiedzieć. Chcę mieć pewność, że będzie tu wygodnie. Zdecydowanie. Zmiana temperatury może naprawdę zmienić atmosferę. Czy korzystałeś kiedyś z inteligentnego termostatu? Tak, to świetnie. Potrafią poznać Twoje preferencje i automatycznie się dostosować. Brzmi wygodnie. Muszę się nad tym zastanowić. Zdecydowanie warto, aby zaoszczędzić energię i zapewnić sobie komfort. Sprawdźmy razem kilka opcji. Lekcja 9. Umiejętności opowiadania historii. Pamiętam, jak oglądałem gawędziarza, który odgrywał swoje historie. Brzmi zabawnie. Czy dobrze zaangażował publiczność? Tak, był bardzo ożywiony i wykrzykiwał polecenia, jakby sam był bohaterem opowieści. To robi wrażenie.
To musiało ożywić tę historię. Naprawdę, byłem oczarowany jego energią i ekspresją. Czy kiedykolwiek próbowałeś opowiadać historię w ten sposób? Nie próbowałem, ale chętnie bym spróbowała. Myślę, że dałbyś radę. Masz bujną wyobraźnię. Dzięki. Poćwiczmy kiedyś razem opowiadanie historii. Lekcja 10. Nawyki związane z zakupami spożywczymi. Czy zazwyczaj robisz zakupy spożywcze w weekendy? Tak, uważam, że jest mniej tłoczno niż w ciągu tygodnia. To mądry wybór. Ja też wolę robić zakupy, kiedy jest ciszej. Dokładnie. Dzięki temu doświadczenie jest przyjemniejsze. Czy masz ulubiony sklep, do którego lubisz chodzić? Uwielbiam lokalny targ. Można tam kupić najświeższe produkty. Zgadzam się. Wspieranie lokalnych firm to zawsze dobry pomysł. Ponadto często mają unikatowe przedmioty, których nie znajdziesz w dużych sklepach. Zaplanujmy wspólną wizytę na targu. Lekcja 11. Wspomnienia artystyczne. Pamiętam, że w szkole nawet narysowałem portret mojej nauczycielki. To miłe. Jak zareagował twój nauczyciel na twój rysunek? Wziąłem zdjęcie do domu i moja mama była zachwycona. To wspaniale. Wspaniale mieć wspierających członków rodziny. Tak, to zachęciło mnie do dalszego rysowania i rozwijania mojej kreatywności. Sztuka naprawdę może pomóc wyrazić uczucia i myśli. Dokładnie. Do dziś lubię rysować i malować. To fantastyczne. Powinniśmy kiedyś zorganizować razem Dzień Sztuki. Bardzo chętnie. Uwolnimy naszą kreatywność. Lekcja 12. Fajerwerki i kuchnia. Powinieneś zobaczyć pokaz fajerwerków, który odbywa się podczas festiwalu. Och, mogę sobie tylko wyobrazić, jakich kolorów używają. Jest tam mnóstwo różnych kolorów, które pięknie rozświetlają niebo. Brzmi niesamowicie. Oglądanie fajerwerków i delektowanie się grecką kuchnią musi być niesamowite. Zdecydowanie. To połączenie gwarantuje idealny wieczór. Czy byłeś już na tym festiwalu? Tak, i to zawsze niezapomniane przeżycie. Atmosfera jest taka żywa. Chętnie dołączę do Was następnym razem. Brzmi jak fantastyczny sposób na świętowanie. Zaplanujmy to. Możemy razem cieszyć się jedzeniem i fajerwerkami. Lekcja 13. Zamówienie kawy. Dzień dobry. Czy mogę prosić o latte? Jasne. Jaki rozmiar chcesz? Wybiorę rozmiar średni. Powinien być w sam raz. Świetny wybór. Wolisz z jakimś dodatkiem? Zazwyczaj jem go samego, ale czasami dodaję wanilię. Brzmi pysznie. Ja też uwielbiam nutę wanilii w kawie. To naprawdę wzmacnia smak, prawda? Zdecydowanie. Kawa to świetny sposób na rozpoczęcie dnia.
Tak, delektujmy się latte i nadróbmy zaległości w planach. Lekcja 14. Ulubione dania sushi. Brzmi jak marzenie. Miałeś ulubioną rolkę sushi? Tak, absolutnie uwielbiałam pikantną rolkę z tuńczykiem. Była tak aromatyczna. Świetny wybór. Uwielbiam tęczową rolkę z różnymi rybami. Och, ja też to uwielbiam. Ta różnorodność sprawia, że jest tak ekscytująca. Czy kiedykolwiek próbowałeś zrobić sushi w domu? Jeszcze nie, ale chętnie się nauczę. Wydaje się to fajną rozrywką. Jasne. Powinniśmy razem spędzić wieczór przy robieniu sushi. Brzmi super. Zaplanujmy to wkrótce. Nie mogę się doczekać, aż skosztuję naszych dzieł. Lekcja 15. Aspiracje zawodowe. Kariera w marketingu lub może w przedsiębiorczości brzmi kusząco. Świetnie. Obie dziedziny oferują wspaniałe możliwości rozwoju kreatywności. Tak, jestem podekscytowany możliwością innowacji i kierowania projektami. Myślałeś już, którą opcję wolisz? Skłaniam się ku przedsiębiorczości. Podoba mi się pomysł założenia własnego biznesu. To ambitne. Jaki rodzaj biznesu chciałbyś założyć? Jeszcze nie jestem pewien, ale chciałbym, żeby skupiono się na zrównoważonym rozwoju. To fantastyczny pomysł. Świat potrzebuje bardziej zrównoważonych rozwiązań. Dokładnie. Zróbmy kiedyś burzę mózgów. Lekcja 16. Starożytne ruiny. Czy kiedykolwiek odwiedziłeś jakieś starożytne ruiny? Tak, byłam. Byłam w kilku w Grecji i były niesamowite. Brzmi niesamowicie. Ta historia musiała być fascynująca. Naprawdę, spacer wśród ruin był jak cofnięcie się w czasie. Mogę sobie tylko wyobrazić. Chętnie sam zobaczyłbym te zabytki. Koniecznie musisz tam pojechać. Historie, które się za nimi kryją, są urzekające. Chcę również dowiedzieć się więcej o kulturze i historii. To świetny sposób na powrót do przeszłości. Zaplanujmy kiedyś wspólną podróż. Z chęcią. Zwiedzanie starożytnych miejsc brzmi jak przygoda. Lekcja 17. Wygodne wybory. Było zaskakująco wygodnie, a elegancki design robił wrażenie. Miło to słyszeć. Komfort jest niezwykle ważny przy wyborze mebli. Zdecydowanie. Chcę, żeby moja przestrzeń była jednocześnie stylowa i przytulna. Czy znalazłeś jakieś konkretne dzieła, które naprawdę Ci się podobają? Tak, znalazłem piękną sofę, która idealnie pasuje do mojego salonu. Brzmi wspaniale. Dobra sofa naprawdę potrafi odmienić przestrzeń. Naprawdę! Już sobie wyobrażam, jak zapraszam przyjaciół, żeby się zrelaksować. To jest najlepsze. Wygodna przestrzeń sprzyja kontaktom towarzyskim. Chodźmy razem na zakupy. Chętnie poznam Twoją opinię na temat kilku rzeczy. Lekcja 18. Czas trwania kursu.
Program trwa zazwyczaj około 3 miesięcy i składa się z cotygodniowych sesji. Brzmi jak coś do ogarnięcia. Jak często spotykacie się na zajęciach? Spotykamy się w każdą sobotę, co daje nam czas na ćwiczenia w ciągu tygodnia. Świetnie. Pozwala to na ciągłą naukę i doskonalenie. Dokładnie. Zauważyłem, że regularne ćwiczenia naprawdę pomagają mi przyswoić materiał. Zgadzam się. Czy czujesz się przygotowany do oceny końcowej? Myślę, że tak. To praktyczne doświadczenie było naprawdę cenne. To fantastyczne. Jestem pewien, że świetnie sobie poradzisz. Dzięki. Dam znać, jak poszło. Lekcja 19. Odkrywanie deserów. Brzmi pysznie. Gdzie mogę to znaleźć? W pobliżu parku znajduje się popularny sklep z deserami, w którym można kupić niesamowite smakołyki. Brzmi jak idealne miejsce na relaks. Czym się specjalizują? Płyną z ciast i wypieków, szczególnie z musu czekoladowego. Uwielbiam mus czekoladowy. Muszę go spróbować, jak tam pojedziemy. Nie zawiedziesz się. Mają też różnorodność unikalnych smaków. Nie mogę się doczekać. Zaplanujmy wizytę w ten weekend. Świetny pomysł. To będzie rozkoszna uczta po naszych weekendowych planach. Zdecydowanie. Deser to zawsze dobry wybór. Lekcja 20. Skarby second handów. Tak, uwielbiam polować na unikatowe rzeczy. Sklepy z używaną odzieżą to moje ulubione miejsca. To niesamowite. W sklepach z używaną odzieżą można znaleźć takie ciekawe rzeczy. Dokładnie. Za każdym razem to jak poszukiwanie skarbów. Czy masz jakieś ulubione znaleziska, które odkryłeś podczas swoich przygód w second handach? Kiedyś znalazłem starą kurtkę, którą do dziś noszę. To fantastyczne. Ubrania vintage mają swój charakter. Tak, podoba mi się, że opowiada własną historię. Powinniśmy kiedyś wybrać się razem na zakupy w second handzie. Bardzo chętnie. Zaplanujmy na to wkrótce dzień. Lekcja 21. Zwiększanie zaangażowania. Ich ostatni post otrzymał więcej polubień i udostępnień. Miło to słyszeć. Czy wdrożyliśmy jakieś nowe strategie? Tak, próbowaliśmy używać bardziej angażujących materiałów wizualnych i treści interaktywnych. To zdecydowanie pomaga. Ważne jest, aby utrzymać zainteresowanie publiczności. Dokładnie. Powinniśmy przeanalizować, co najlepiej sprawdziło się w powtórzeniu tego sukcesu. Przyjrzyjmy się również opiniom zwrotnym, aby dowiedzieć się, czego odbiorcy oczekują więcej. Świetny pomysł. Zrozumienie ich preferencji pomoże nam się rozwijać. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak poprawi się nasze zaangażowanie. Ja też. Przesuwajmy dalej granice naszej kreatywności. Lekcja 22. Powrót na właściwe tory. Ostatnio trochę się obijałem, ale chcę wrócić na właściwe tory. Miło to słyszeć. Co cię powstrzymuje? Myślę, że ostatnio to po prostu brak motywacji i rutyny. Rozumiem to.
Czasami życie płata figle. Dokładnie. Muszę znaleźć sposób, żeby rozpalić na nowo moją pasję do moich celów. Może pomogłoby wyznaczanie małych, osiągalnych celów? To dobry pomysł. Sprawiłoby, że wszystko byłoby mniej przytłaczające. Tak, świętowanie małych zwycięstw również może zwiększyć Twoją pewność siebie. Zdecydowanie. Zacznę od zrobienia listy rzeczy, na których chcę się skupić. Lekcja 23. Planowanie krótkich podróży. Jeszcze nie. Myślę o krótkiej wycieczce. Macie jakieś propozycje? Brzmi ekscytująco. Gdzie planujesz się wybrać? Myślę o weekendowym wypadzie w góry. To byłoby ożywiające. Natura potrafi tak odmładziać. Dokładnie. Przydałby mi się trochę czasu poza miastem. Czy zaplanowałeś jakieś konkretne działania? Chętnie wybrałbym się na pieszą wędrówkę, a może nawet na piknik nad jeziorem. Brzmi idealnie. Założę się, że widoki będą oszałamiające. Mam nadzieję. Sprawdźmy kilka szlaków i miejsc, które warto odwiedzić. Lekcja 24. Pyszne opcje. Zdecydowanie. Możesz spróbować wegetariańskich sajdonek lub smażonego tofu z sosem orzechowym. Brzmi pysznie. Uwielbiam próbować nowych dań wegetariańskich. Są tak smaczne, że idealnie nadają się do dzielenia się. Tak, lubię dania, które są chrupiące i pełne smaku. Czy kiedykolwiek robiłeś sajgonki w domu? Nie próbowałam, ale chętnie spróbuję. Wygląda na fajny projekt kulinarny. Jasne. Co więcej, możesz dostosować jedzenie do swoich upodobań. Świetny pomysł. Zaplanujmy dzień gotowania, żeby je razem przygotować. Bardzo chętnie. Możemy eksperymentować z różnymi składnikami. Lekcja 25. Dyskusje ekonomiczne. Wokół igrzysk narosło wiele kontrowersji, a wśród zwolenników Mkolu utrzymuje się, że nie jest on organizacją polityczną. Tak, jest to poważny temat do dyskusji w środowisku sportowym. Interesujące jest to, jak często sport i polityka się przecinają. Zdecydowanie. Decyzje podejmowane przez organizacje mogą mieć dalekosiężne skutki. Czy śledziłeś ostatnio jakieś wiadomości na ten temat? Tak, przeczytałem kilka artykułów omawiających konsekwencje ich polityki. Ważne jest, abyśmy zrozumieli tę kwestię, zwłaszcza jako kibice. Zgadzam się. Angażowanie się w tę dyskusję pomaga nam być lepiej poinformowanymi. Dzielmy się ze sobą artykułami i spostrzeżeniami. Lekcja 26. Wybory smakowe. Oczywiście, ważne jest, aby obie strony były zadowolone z planu posiłków. Zdecydowanie. Komunikacja jest kluczowa w każdym związku. Tak, ważne jest również omówienie preferencji dietetycznych. Czy masz na myśli jakieś konkretne dania, które Wam obojgu smakują? Myślę, że połączenie różnych opcji byłoby świetne, może trochę makaronu i warzyw. Brzmi dobrze.
Różnorodność potrafi sprawić, że będzie ciekawie. Jasne. Myślę też, że powinniśmy dodać deser, żeby osłodzić tę ofertę. Tak, mała przyjemność zawsze sprawia, że posiłek staje się wyjątkowy. Dopracujmy menu i upewnimy się, że przypadnie do gustu każdemu. Lekcja 27. Wyrażenia artystyczne. Fotografia filmowa dodaje zdjęciom odrobinę niedoskonałości i charakteru. Całkowicie się zgadzam. Jest coś nostalgicznego w zdjęciach z kliszy. Tak, często mają w sobie ciepło, którego może brakować cyfrowym obrazom. Ponadto nieprzewidywalność filmu może prowadzić do niepowtarzalnych rezultatów. Dokładnie. Uwielbiam tę niespodziankę, jaką daje czekanie na wywołanie zdjęć. Czy sam zajmowałeś się wieloma zdjęciami filmowymi? Próbowałem i mi się podoba. To zupełnie inne doświadczenie niż w wersji cyfrowej. Chętnie bym spróbował. Uchwycenie chwili na filmie to prawdziwa sztuka. Zaplanujmy razem wypad fotograficzny. Lekcja 28. Zdrowe wybory. Staram się ograniczyć spożycie słodkich przekąsek i włączyć do posiłków więcej owoców i warzyw. To wspaniały cel. To niezwykle ważne dla utrzymania poziomu energii. Dokładnie. Czuję się lepiej, kiedy jem zdrowsze opcje. Czy znalazłeś jakieś ulubione owoce lub warzywa, które warto dodać? Ostatnio bardzo lubię jeść jagody i liściaste warzywa. To doskonały wybór. Są zarówno pożywne, jak i wszechstronne. Tak, mogę je dodawać do koktajli i sałatek. Podzielmy się przepisami bazującymi na owocach i warzywach. Bardzo chętnie. Razem sprawimy, że zdrowe odżywianie stanie się przyjemnością. Lekcja 29. Rezerwacja lotów. Cześć! Czy kiedykolwiek rezerwowałeś lot online? Tak, mam. To wygodne i zazwyczaj oferuje wiele opcji. Zgadzam się. Uwielbiam możliwość łatwego porównywania cen. Czy zarezerwowałeś już kolejny lot? Jeszcze nie, ale planuję wkrótce podróż. To ekscytujące. Masz już jakiś cel podróży? Myślę o odwiedzeniu miasta, które zawsze chciałem zwiedzić. Brzmi wspaniale. Daj znać, jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących rezerwacji. Docenię każdą radę. Lekcja 30. Plany podróży samochodem. To około 3 godziny jazdy. Czy powinniśmy wyjechać wcześniej rano? Tak, to byłby dobry pomysł. W ten sposób unikniemy korków. Dokładnie. Poza tym możemy podziwiać widoki podczas jazdy. Uwielbiam wycieczki samochodowe. To świetny sposób na zobaczenie nowych miejsc. Ja też. Masz jakieś ulubione przekąski, które lubisz zabierać ze sobą? Zazwyczaj pakuję zdrowe przekąski, na przykład orzechy i owoce. Mądrze. Zwykle sięgam po chipsy i słodycze, ale powinnam odżywiać się zdrowiej. Wszystko zależy od równowagi. Połączenie obu tych elementów może sprawić, że podróż będzie przyjemna.
Zaplanujmy przekąski i playlistę na podróż. Lekcja 31. Podróż nauki. A ty? Ja cieszę się z nauki nowych akordów na gitarze. Ja też. To wyzwanie, ale daje ogromną satysfakcję, gdy w końcu uda się coś zrobić. Dokładnie. Każdy akord brzmi jak małe zwycięstwo. Czy nauczyłeś się jakichś piosenek, które lubisz grać? Tak, ćwiczyłem Let It Be i idzie mi to całkiem nieźle. To piękna piosenka. Bardzo chciałbym kiedyś usłyszeć, jak ją grasz. Chętnie się podzielę. Granie dla kogoś to świetna motywacja. Jasne, miło jest mieć kogoś, z kim można dzielić się swoimi postępami. Wspierajmy się nawzajem w trakcie nauki. Lekcja 32. Znaleziska z wyprzedaży garażowych. Czy uwierzysz, że na wyprzedaży garażowej możesz znaleźć książkę za jedyne $1? To niesamowite. To prawdziwa okazja w porównaniu z 20 czy 30 dolarami w sklepie. Dokładnie. Uwielbiam odkrywać ukryte perełki na wyprzedażach garażowych. Ja też. Jest coś ekscytującego w znajdowaniu świetnych okazji. Czy ostatnio znalazłeś coś interesującego? Tak, zdobyłem zabytkową książkę kucharską i nie mogę się doczekać, żeby ją wypróbować. Brzmi niesamowicie. Uwielbiam stare książki kucharskie, często zawierają unikalne przepisy. Naprawdę. A do tego niosą ze sobą nutę nostalgii. Zaplanujmy razem przygodę na wyprzedaży garażowej. Lekcja 33. Wpływ Dickensa. Czy wiesz, że Dickens zasłynął jako mówca publiczny? Naprawdę? Słyszałem, że tłumy gromadziły się, żeby słuchać jego czytań. Tak, jego umiejętność angażowania publiczności była niezwykła. Fascynujące jest to, jak potrafił ożywić swoje opowieści w rzeczywistości. Zdecydowanie. Jego postacie są tak wyraziste, że musiało to być fascynujące. Czytałeś któreś z jego dzieł? Tak, przeczytałam opowieść o dwóch miastach i bardzo mi się podobała. To klasyka. Jego sposób opowiadania historii jest ponadczasowy. Porozmawiajmy więcej o jego twórczości podczas następnego spotkania. Lekcja 34. Początki muzyczne. Czy wiesz, że zaczął komponować muzykę jeszcze przed swoimi 5 urodzinami? To imponujące. Niesamowite, jak talent może ujawnić się tak wcześnie. Naprawdę! W wieku nastoletnim był już cudownym dzieckiem. Zastanawiam się, jaką muzykę komponował w tak młodym wieku. Melodie zapewne proste, ale musiały być pełne kreatywności. Inspirujące jest pomyśleć o tym, jak pasja może rozwijać się już w młodym wieku. Tak, wczesny kontakt z muzyką może kształtować życie człowieka. Przyjrzyjmy się bliżej artystom, którzy zaczynali młodo. To fascynujące. Zdecydowanie. Ich podróże mogą nas zmotywować do podążania za naszymi pasjami. Lekcja 35. Plany przejęć obiadowych. Kej, słyszałeś o dzisiejszej kolacji? Tak, jestem podekscytowany. Co powinniśmy na to założyć?
Myślę, że na tę okazję idealnie sprawdzi się coś eleganckiego i casualowego. To ma sens. Miło jest wyglądać dobrze, ale nie przesadnie formalnie. Dokładnie. Powinniśmy też przynieść mały upominek dla gospodarza. Świetny pomysł. Butelka wina albo deser byłyby mile widziane. Tak, zdecydujmy się, zanim wyruszymy. Nie mogę się doczekać. Zawsze miło jest spotkać się ze znajomymi przy dobrym jedzeniu. Zdecydowanie. Cieszmy się wieczorem i wykorzystajmy go jak najlepiej.